Andrzej Panufnik to z pewnością jeden z najwybitniejszych polskich kompozytorów XX wieku. Każde jego dzieło posiada duży bardzo ciężar gatunkowy, począwszy od młodzieńczego tria fortepianowego, które dzisiaj bardzo popularnie jest grane, aż po fantastyczne symfonie, których napisał aż 10. Życie kompozytora było bardzo dramatyczne. Panufnik spędził wojnę II światową już jako dorastający kompozytor w Warszawie i żyjąc z grania w kawiarni razem ze swoim przyjacielem Witoldem Lutosławskim. Niewiele brakowało i pianiści trafiliby do Oświęcimia podczas łapanki, która miała wtedy miejsce, ale uratowało ich to, że Panufnik świetnie znał niemiecki i wytłumaczył Niemcom, że oni są tutaj zatrudnieni w kawiarni i że nie są przypadkowymi gośćmi. Po wojnie Panufnik był uważany za jednego z najbardziej zdolnych i obiecujących kompozytorów. Był bardzo popierany przez władzę i wysyłany w różne miejsca jako dyrygent i też popularyzator swojej twórczości. W 1954 roku, pomimo to, że wydawało się, że jego życie było bardzo dobre, zwłaszcza w porównaniu z życiem w tych czasach stalinowskich, Panufnik podjął dramatyczną decyzję o ucieczce z Polski. He hated socialist realism. It wasn't music. It was an insult to all the composers of serious musicianship. The demands made on composers were so outrageous and wrong. He had just had enough of being told what to do because he was supposed to be composer #1. That's a communist way of marking their people in music. He'd had enough. He said he would never write any more music if he stayed there because everything he wrote they condemned. He just didn't want to be used, but also he wanted people in the West to understand just what creative writers, creative painters, creative musicians, anybody creative was controlled by the communists. Na początku był traktowany jako uciekinier z Polski, co wcale nie było wtedy takie dobre. Musiał swoją karierę budować od zera. Trwało to dość długo, ale wreszcie udało mu się zdobyć i powodzenie, i spokojne też życie rodzinne, dzięki czemu można powiedzieć, że ostatnie jego lata prawdopodobnie były szczęśliwe, ale także też bardzo bogate kompozytorsko. But he did so much think of Poland. It is really interesting how many of his works have Polish responding to things that were happening in Poland. There are so many of his works that have Polish roots to them. They're not obvious to everybody, but Polish people do usually recognize them. Panufnik's music has been very important to me since I first encountered it 12 years ago. It has a rare immediacy and it really engages your attention. The 12 miniature studies are so gripping and tragic in turn, and the piano concerto really opens up entire landscapes of sonority, gesture and emotion. It is very dynamic music to perform and to listen to, but there are also moments of great quiet and peace. Panufnik miał jeszcze to szczęście, że zdążył wrócić do Polski po 1989 roku. Przyjechał na zaproszenie Warszawskiej Jesieni i wtedy wykonano aż 14 jego kompozycji. To była w ogóle wyjątkowa sytuacja w historii. Był traktowany jako król, można powiedzieć, fetowano jego przyjazd na lotnisku. Akademia Muzyczna powitała go fanfarami. Miał taki fantastyczny moment powrotu. He was a poet, and like a poet, he had certain patterns that came into his head, but they were his thoughts and his feelings and his romanticism and his passion.